Witam wszystkich. Chciałbym Wam pokazać swój własny projekt, który zbudowałem do napełniania poduszki powietrznej w hydroforze ocynkowanym, jak tutaj widzicie. Dlaczego się zdecydowałem na taki projekt? Z tego względu, że są kilka aspektów, które po prostu pomagają mi tutaj, żeby to wszystko zautomatyzować, żeby nie napełniać tutaj ręcznie tego hydroforu. Z tego względu, że jak każdy wie, jak każdy ma taki hydrofor, ta poduszka powietrzna jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tej poduszki by nie było, pierwsza sprawa to jest tak, że pompa, która zasila ten hydrofor, przy braku takiej poduszki ona by się załączała i wyłączała po prostu. Ona by pracowała, można powiedzieć, cyklicznie. Oczywiście, jeżeli pompa taka działa cyklicznie, często się załącza, oczywiście jej żywot będzie bardzo, bardzo krótki. I druga sprawa, że jeżeli przy każdym, załóżmy, odkręceniu kranu taka pompa będzie startowała, oczywiście będzie pobierała więcej energii, bo wiadoma sprawa, że każdy silnik przy każdym załączeniu pobiera kilkakrotność swojego prądu. Także cykliczne, takie częste załączania tracimy. Nie dość, że pompa jest bardziej wyeksploatowana i się szybciej, można powiedzieć, uszkodzi, a druga sprawa, że po prostu więcej płacimy za prąd, po prostu, że pobiera więcej energii, z tego względu, że się bardzo często załącza. Druga sprawa, którą też tu zrobiłem, jak tu widzicie, jest tutaj presostat, to właśnie załącza tutaj tą pompę. Tu już jest mój chyba drugi, czy nawet trzeci ten presostat, bo wymieniałem z tego względu, że wcześniej nie miałem tyle automatycznego załączania i też tracił ten hydrofor poduszkę powietrzną. A co za tym idzie, ten presostat służy do załączania po prostu tej pompy za pomocą tutaj ustawione za pomocą ciśnienia. W moim przypadku ciśnienie jest ustawione 3 bary się załącza, 5 barów się wyłącza. No i oczywiście, jeżeli ta pompa będzie bardzo często się załączała, te styki, które tutaj widzicie, one po prostu się wypalają. Wypalają się po prostu, czasami się nawet zgrzewają i to doprowadza, można powiedzieć, do uszkodzenia tego presostatu. A co za tym idzie, może też się zgrzać i ta pompa będzie cały czas po prostu pracowała. No i może, wiadomo, ulec szybkiemu uszkodzeniu. Dobrze, co jest następnym powodem, dlaczego się zdecydowałem właśnie na to. Jak każdy wie, jak każdy ma tutaj pompę głębinową i bierze tutaj wodę z gruntu, każda woda po prostu zawiera dużo żelaza. I jeżeli mamy dużo żelaza, tutaj ten hydrofor właśnie za pomocą tej poduszki powietrznej, tu zainstalowałem taki dyfuzor, który tutaj w środku, który po prostu rozpryskuje tą wodę i jakby ją napowietrza. Napowietrzanie tej wody pomaga to, że ta woda po prostu, to żelazo się szybko wytrąca. No i niwelujemy tutaj to żelazo bardzo szybko za pomocą tutaj wytrącenia się tego żelaza w postaci tlenku żelaza. To się objawa tak, że po prostu jest taka, można powiedzieć, taki osad, taki brązowy, jak to widzicie na filtrach. Ja oczywiście mam tutaj filtry wstępne, jak to widzicie, a także już taki jakby filtr już taki typowy z wkładem takim żywicznym, który już jakby można by powiedzieć finalnie wytrąca mi już nie tylko żelazo, ale już też inne pierwiastki, które po prostu są po prostu za dużą wartość mają. Generalnie wszystko tutaj w sumie fajnie działa. Dobra, co tu jeszcze można powiedzieć, dlaczego ta poduszka jest bardzo ważna? Są aspekty też tutaj, wiadomo, wygody, wiadomo, już nie musimy się martwić o tą poduszkę i dlatego po prostu ta poduszka jest cały czas na stałym poziomie. Ja tutaj zauważyłem, bo też mam nawadnianie i przy nawadnianiu przykładowo tutaj swojego ogrodu, jeżeli ta pompa cały czas działa, po prostu ta poduszka się szybko tutaj ją tracimy z tego względu, że to powietrze się jakby miesza z tą wodą i ta poduszka po prostu się cały czas, można powiedzieć, niweluje, a ona musi być cały czas praktycznie na stałym poziomie. Dlatego się zdecydowałem, żeby już nie myśleć o tym i żeby ten system po prostu sobie sam tutaj utrzymywał na stałym poziomie. Jak tutaj widzicie, u mnie jest taki wodowskaz, cały czas utrzymuje można powiedzieć, na stałym poziomie ten hydrofor, który jest cały czas utrzymywana poduszka powietrzna, tak mniej więcej w 50%. Dobra, z czego składa się ten cały system? To może tak od początku tutaj
Powiem tak, tu jest jeden dodatkowy czesostat, który on jakby monitoruje tutaj poziom ciśnienia i załącza tutaj ten zawór elektromagnetyczny od otworzenia tutaj powietrza z tej sprężarki. Następna sprawa jest tutaj, są tutaj elektrody rezystencyjne. One są po prostu zrobione tak, że jest 1/3, czyli COM, ona jest cały czas zanurzona, to jest minimalny poziom, a tu jest maksymalny poziom, czyli 3 elektrody są w środku i mierzą po prostu sobie tutaj poziom właśnie tej poduszki, gdzie powinna po prostu być woda. Następnym tutaj elementem jest tego systemu jest termostat. Czesostat ciśnienia, on czuwa nad załączeniem pompy, jak mówiłem. Załączenie pompy mam zrobione, 3 bary się załącza, 5 barów się wyłącza. Dlaczego 5 barów? Dlaczego takie wysokie ciśnienie? Takie ciśnienie ustawiłem z tego względu, że mam tutaj nawadnianie ogrodu, dosyć duży tutaj system nawadniania i żeby po prostu te tak zwane sprinklery po prostu pracowały dobrze, to ciśnienie musi być troszeczkę wyższe, dlatego musiałem sobie podwyższyć, ale oczywiście można sobie to zmniejszyć, jeżeli po prostu nie macie takiego dużego poboru wody. Przeważnie się ustawia tam 2 do 4 bar. U mnie jest ustawione 3-5 bar. Dobra, następnym elementem tutaj widzicie jest tak, jest zawór elektromagnetyczny, to jest zawór elektromagnetyczny pneumatyczny. On po prostu otwiera tutaj powietrze z tej sprężarki. Fajna sprężarka, polecam sobie ją kupić, ona jest bezolejowa, jest naprawdę super działa, ustawiona jest na 8 barów generalnie i ona po prostu jest podłączona. Tutaj nie ma żadnego systemu jej załączenia, bo ona ma już sama się napełniać, sama się wyłącza. Także już tutaj nie musiałem nic ingerować właśnie w tą pracę tej sprężarki. Oczywiście tutaj pomiędzy tym zaworkiem też jest zawór zwrotny, żeby po prostu jeżeli ta pompa po prostu stoi, to żeby po prostu te powietrze, można powiedzieć, nie cofało się, a nawet może i woda, żeby takie zabezpieczenie, można powiedzieć, tej sprężarki. Następnym elementem tu jest tak zwany wyłącznik ciśnieniowy. Wyłącznik ciśnieniowy tutaj służy wyłącznie tylko do tego, żeby jeżeli ciśnienie mi wzrośnie powyżej, załóżmy, ja ustawiłem to na 5,8, jak dobrze pamiętam, 5,8 bara, czy tam 5,5 bara, jeżeli osiągnie 5,5 bara, wyłączać cały system tutaj zasilania. Zaraz tutaj Wam powiem, o co chodzi. Cały system zasilania to jest jakby takie zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem. Oczywiście musi być takie coś zamontowane, gdyby oczywiście zdarzyłoby się tak, że jakiś stycznik by się nie otworzył, nie zamknął, a może tak się zdarzyć, także żeby ten system, można powiedzieć, był zabezpieczony. Oczywiście też mam tutaj już taki mechaniczny zawór tutaj bezpieczeństwa, który tutaj jest umiejscowiony na mojej instalacji. On jest ustawiony na 6 bar, jeżeli po prostu wzrośnie, to dlatego ustawiłem go troszeczkę wyżej, żeby w pierwszej kolejności zadziałał ten, a w drugiej kolejności już gdyby coś by się stało, to by po prostu otworzył się ten zaworek. Także tak to wygląda. Może teraz przejdziemy do systemu tutaj zasilania i systemu tutaj automatyzacji, może pod względem elektrycznym, bo wiadomo, ta elektryka jest, można powiedzieć, nieodzowna. Jak tu widzicie, mam, może tak po kolei, bezpiecznik główny, światło sygnalizacyjne, że jest po prostu zasilanie. To ustawiłem sobie po prostu licznik, żeby zobaczyć mniej więcej jaki jest popływ tego prądu. To są bezpieczniki od pompy głębinowej i tu bezpiecznik jest załączony, znaczy nie załączony, jest bezpiecznik od sprężarki. Następne są tutaj przekaźniki 1, 2, 3. Jeden przekaźnik tutaj jest od bezpieczeństwa, czyli jeżeli ten pressure, czyli ciśnieniowy wyłącznik się aktywuje ciśnieniem, on po prostu rozłączy wszystkie tutaj obwody. Następnym tutaj stycznikiem i przekaźnikiem jest PB2, czyli to jest od tego, czyli jeżeli, tutaj napisałem, jeżeli ciśnienie osiągnie 3,5 bara, to on się zamknie i 4,5 bary on się otworzy. Dlaczego takie zrobiłem tutaj z taką skalę? Z tego względu, że żeby on się tutaj zmieścił właśnie w tą pracę tej pompy i żeby ten przekaźnik ciśnieniowy aktywował ten zawór do otworzenia ciśnienia powietrza z tej sprężarki.
Następnym elementem jest tutaj nieopisany, ale wstawiłem go dodatkowo do załączania właśnie tego zaworu. To jest taki jakby kontroler poziomu właśnie. On jest tutaj pięty razem z tymi elektrodami tutaj. Ono właśnie czuwa i monitoruje właśnie poziom tej wody tutaj. Tutaj jest właśnie, w tej chwili jest na minimalnym poziomie, bo jeśli zaraz spadnie, zaraz się uruchomi ta cała instalacja i Wam potem jeszcze tam pokażę, jak to będzie działało. Następnym to jest stycznik, to już taki przemysłowy. Zamontowałem go tylko dlatego, z tego względu, że on jest, można powiedzieć, bardziej wytrzymały i on po prostu jakby generalnie działa i uruchamia pompę. Ale żeby uruchomić pompę, muszą się zewrzeć te styczniki, czyli ten termostat. Dlatego założyłem właśnie taki przemysłowy, żeby po prostu odciążyć te styki, żeby one się nie przepalały. One po prostu służą, aby tylko zamknąć obwód na tutaj cewkę, która po prostu aktywuje tą pompę. I to jest taki już przemysłowy przekaźnik. O, widzicie, się coś załączyło i on po prostu włącza i wyłącza tutaj pompę. Tu dodatkowo tu sobie po prostu zrobiłem takie diody, światełka sygnalizacyjne. Pierwsze światełko sygnalizacyjne jest to, że jeżeli woda osiągnie wysoki poziom, po prostu ona się zapali. Druga jest światełko sygnalizacyjne, jeżeli ten presostat się zamknie, czyli już się zamknął, bo ciśnienie spadło poniżej 3,5 bara, to po prostu mam sygnalizację, że on już jest zwarty. Następnym światełkiem jest praca pompy głębinowej. Tu światełko jest właśnie, jak wspomniałem, zaworu bezpieczeństwa. Jeżeli ten zawór wyłącznik ciśnieniowy się aktywuje przy tam 5-8 barów, on się po prostu tu zapali się te światełko i aktywuje ten dzwonek. Ja zaraz Wam to zademonstruję. To wszystko będzie działało. Dobra, jak widzicie, mamy niecałe 3 bary, 3,2 bara. Zaraz powinien się tutaj system cały uruchomić. Ja zaraz zasymuluję Wam, otworzę tutaj pobór wody. Otwieram pobór wody. Zaraz powinno ciśnienie spaść. Jeśli nie spadnie do 3 bara i powinna się uruchomić pompa i musi się uruchomić tutaj ten kontroler, żeby zapalała się druga zielona lampka. Wtedy te dwie lampki są aktywowane. Otworzy się ten zaworek do uzupełniania powietrza. A to może Wam przedstawię. Zaraz się utworzy. Oczywiście, żeby to, jak widzicie, się zapaliło. Pompa chodzi. Widzicie, pompa chodzi. Jest lampka tutaj, że ten presostat się jest uruchomiony. Musi się zapalić ta lampka, czyli otworzyć tutaj układ tego poziomu. Zaraz poziom się tutaj wzrośnie. Widzicie, już wzrasta. Wzrośnie do tego poziomu. Jeżeli wzrośnie do minimalnego poziomu, powinno się aktywować i załączyć po prostu ten zaworek, który napełni mi powietrze automatycznie. Tak to wygląda. Może poczekajmy chwilę. Bo widzicie, załączyło się, wyłączyło już tutaj ten przekaźnik, bo osiągnął 4,5 bara, także tylko ją na chwilę otworzył, troszeczkę pompował powietrza, niedużo, ale to wystarczy, żeby po prostu osiągnąć mój finalny poziom, czyli gdzieś połowę tutaj zbiornika. Jak widzicie, fajnie to działa, tutaj już to działa, można powiedzieć, 1 tydzień i tutaj musimy oczywiście obserwować, czy coś jest nie tak, ale fajnie to wszystko działa. Może Wam jeszcze tutaj zademonstruję ten
ten zawór bezpieczeństwa. Zaraz tylko muszę sobie tutaj wziąć jakieś 2 kabelki. Zaraz wracam. Dobra, także mam tutaj taki tak zwany jumperek. Ja tu zrobię tak, że zasymuluję tutaj na tym wyłączniku ciśnienia zasymuluję zamknięcie obwodu, czyli zasymuluję poziom wysokiego ciśnienia, czyli 5,5 bara. Ten wyłącznik ciśnieniowy po prostu odetnie cały obwód pompy głębinowej i wszystkie tutaj obwody, które są przeznaczone do sterowania. Także zaraz Wam zademonstruję, jak to właśnie działa. Właśnie już ustawiłem tutaj około 3 barów, żeby się tutaj pompa załączyła. Żebyście zobaczyli, że to faktycznie działa no i jak to po prostu pracuje. Także zaraz to zrobię, bo może być po prostu, bo jest troszeczkę głośno, jak ona ta chodzi, ta pompa, także zaraz ją załączę. Tutaj otworzę pobór wody. Ciśnienie oczywiście spadnie do 3 bar, jak mówiłem wcześniej, i załączę pompę, oczywiście napełni do 5 barów. Ja tu w międzyczasie po prostu zasymuluję wysokie ciśnienie właśnie na tym tutaj wyłączniku ciśnienia. Także właśnie teraz to zrobię. Otwieram pobór wody. Ale jeszcze zanim właśnie tutaj otworzę ten pobór wody, zanim się ta pompa załączy, powiem Wam, co się tutaj stanie. Po prostu stanie się to, że tak, załączy się pompa, to jest to światełko sygnalizacyjne, że pompa chodzi. Jeżeli ta pompa będzie chodziła, ja zasymuluję tutaj układ, ciśnienie, wysokie ciśnienie 5,5 barów. Będzie tutaj alarm, czyli to czerwone światełko, i jest połączone razem z takim dzwonkiem, który sygnalizuje nam, że coś jest nie tak i ciśnienie wzrosło do maksymalnego i odcina cały system. Oczywiście jak ciśnienie spadnie, układ się automatycznie sam załączy. Tutaj już nic nie trzeba jakby przychodzić, jakby resetować i system będzie dalej działał. Także tak to w skrócie powiem. Otwieram właśnie, żeby się pompa załączyła. Jak widzicie, pompa się załączyła. Tutaj sygnalizuje nam te czerwone światełko. Oczywiście nawija nam tutaj wodę do hydroforu. Ta pompa jest podzielona do 5 barów. Tu na wodosказie będzie będzie to widać zaraz Wam pokażę, żeby nie było. O, już się podnosi poziom wody, jak widzicie, powolutku. I zasymuluję teraz wysokie ciśnienie. Także uważajcie. Robię to jedną ręką, także jak widzicie, włącza pompę i włącza się alarm tutaj z brzękiem, że coś jest nie tak. Gdy ją po prostu zdejmę ten jumperek, oczywiście teraz zdjąłem, to po prostu system dalej napełnia tutaj tą pompę. O, przykład, że się napełniło troszeczkę powietrza. No i tak to właśnie działa. Jak widzicie, zaraz napełni się do 5 barów i system sam się odstawi. Także tak ten system właśnie działa. Jak widzicie, samo się załączyło. Także tak to wygląda moja automatyzacja właśnie. Dobra, także to chyba wszystko, co Wam chciałem powiedzieć. Tutaj pokażę Wam właśnie tutaj schemat tego układu, jeżeli ktoś by chciał sobie tutaj zrobić taki właśnie układ. Oczywiście tutaj schemat załączam, jak tutaj widzicie na rysunku. Także tutaj też trochę pomagał mi tutaj kolega Jacek, także pozdrawiam Cię, Jacku. Także jak widzisz, system działa i wszystko fajnie tutaj hula. Jeżeli tutaj macie jakieś, nie wiem, pytania, jeżeli oczywiście macie tutaj, że coś jest może źle zrobione, albo może coś dołożyć, na wszystkie tutaj komentarze chętnie odpowiem i chętnie będę się starał tutaj oczywiście
to może udoskonalić, jeżeli też macie jakieś pomysły fajne, także śmiało piszcie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No to wszystko. Także wydaje mi się, że system jest fajnie działa już od, może powiedzieć, tygodnia. Jeśli chodzi o koszty, no to w sumie chyba najdroższym tutaj elementem to był chyba tutaj ten przekaźnik kontroli właśnie wody. On chyba kosztuje 220 czy 250 zł. No a reszta to wiadomo, takie można powiedzieć pierdółki, jakieś mało nie są jakimś dużym kosztem, także wydaje mi się w 500 zł chyba tutaj się powinniście zmieścić, także 500 zł na wydanie na taki system automatyzacji chyba nie jest jakoś mega dużo, a po prostu naprawdę jest pomocny i wygodny, także już nie muszę tutaj patrzeć i monitorować tego tutaj poziomu. Także to wszystko, co bym chciał Wam pokazać. Oczywiście, jeśli macie pytania, piszcie śmiało. Także do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam wszystkich.